Cześć wszystkim. Dzisiaj mam wideo, które odpowiada na pytanie Jaro odnośnie sprzętu burzy, a jednocześnie mam przygotowaną taką pochwałę dla deweloperów, ponieważ wydaje mi się, że nareszcie deweloperzy poszli po rozum do głowy i wyrównali sprzęt burzy, czyli popularny Tempest Arms. Z tej racji, ponieważ do tej pory sprzęt burzy typu znak siły czy znak furii były po prostu najsilniejszymi sprzętami burzy i zdecydowanie wygrywały, jeżeli chodzi o statystyki, w raportach bitewnych z innymi sprzętami burzy, takimi dedykowanymi dla innych stylów walki, stylów bohaterów. Tak jak mamy tutaj, czyli mamy Mark of Fury, Aura of Spikes i Mark of Rifts, to są sprzęty burzy dedykowane dla każdego stylu bohaterów. Mamy Mark of Fury dla stylu Berserk, mamy Aura of Spikes dla stylu Resilience oraz mamy Mark of Rifts dla stylu kontroli. Ale wszyscy gracze, którzy chcieli uzyskać coś więcej w swoich walkach, i tak skupiali się na tym, aby swoich łowców wyposażyć w znak furii. A pozostałe dwa dedykowane dla ich stylów walki były odrzucane. Doszło nawet do tego, że gracze, którzy grali stylem uporu bądź stylem kontroli i których nie stać było na Mark of Fury, kupowali inny sprzęt burzy dedykowany dla bohaterów stylu Berserk, czyli Mark of Strength, czyli znak siły. To jest tańsza, troszeczkę słabsza wersja znaku siły. I tutaj również ci, którzy posiadali bohaterów w stylu kontroli, jak na przykład ja, grając dwoma stylami, które nie są stylem Berserk, czyli to jest właśnie styl uporu, i zarówno moja Shizuka posiada znak siły na jednym i na drugim sprzęcie burzy, który nosi ze sobą, jak i oczywiście Boomtail, ponieważ nie mam zrobiony jeszcze na wysoki poziom. Daisy również nosi sprzęt burzy dedykowany tak naprawdę bohaterom stylu Berserk. Dlaczego? Ponieważ wykręcał to kosmiczne liczby, najlepsze liczby w porównaniu do Mark of Rifts dla stylu kontroli albo Aury Cierni dla stylu uporu. Znak siły bądź znak furii wykręcało diametralnie większe, lepsze liczby i niejednokrotnie pozwalało wygrać walkę, którą przegrywaliśmy zakładając inny sprzęt burzy. W tym momencie się trochę to zmieniło, ponieważ wraz z wejściem generacji S2 sprzętu burzy, najlepsze sprzęty burzy, tak zwane Ultra, są tożsame ze sobą. Mamy Mark of Divinity zarówno dla Berserka, dla Resilience i dla kontroli o tych samych parametrach. Tutaj naprawdę ważne jest, na jaki styl bohaterów nałożymy ten sprzęt burzy, ale jeżeli sprawdzimy opis tych sprzętów burzy, to on jest tożsamy, on jest identyczny. Różni się tylko tym, kto powinien być właścicielem danego sprzętu burzy. Jeżeli przejdziemy do tych sprzętów troszkę słabszych, czyli mamy Mark of Insight, Berserk, Resilience i Control, to również mamy tutaj informację, że ten sprzęt burzy wykręca tutaj troszeczkę niższe liczby, ale w dalszym ciągu nie powoduje takiego rozwarstwienia się sprzętu burzy i wręcz chorych cen na rynku na sprzęt burzy dedykowany stylowi Berserk. W tym momencie najtrudniej zdobyć jest dobry sprzęt burzy, czyli ten ultra sprzęt burzy dla stylu kontroli. Moja mała teoria jest taka, że on jest trudno dostępny tylko dlatego, że czas zwalczyć styl Berserk, zrzucić go z piedestału, no i na to największą szansę właśnie ma styl kontroli. Także jeżeli jesteśmy już przy tym stylu kontroli, podsumowując, najlepszym w tym momencie, co można uzyskać i co, jeżeli macie ogromną ilość szczęścia, wylosujecie i co możecie nałożyć na swojego bohatera zadającego obrażenia, czyli będzie to na pewno łowca i ewentualnie jeździec, to Mark of Divinity Control 4. To jest ultra rzadkie i kręci fenomenalne liczby w raportach. Jeżeli nie uda nam się tego wylosować, no to nic nie tracimy, jeżeli założymy na naszego bohatera Mark of Insight, ponieważ tutaj również będą zadawane bardzo wysokie obrażenia.
Oczywiście ten sprzęt burzy nie za bardzo nadaje się na bohatera piechoty, mimo tego, że osłabia losowy skład rywali, ale jeżeli chodzi o piechotę, no to wiadomo, tutaj najlepsze będzie to, co powoduje, że nasza piechota odzyska swoje zdrowie, czyli Rejuvenating Spring będzie najlepszym, co możecie uzyskać, a jeżeli to się nie uda, Peerless Power również daje radę, a Healing Bastion na piechocie również jest bardzo dobrym pomysłem. Także, jeszcze raz podsumowując, bardzo dziękuję deweloperom za wyrównanie szans stylów Berserk, Resilience i Kontroli w walce ze sobą. W tym momencie widzimy to, że Berserk nie jest już stylem uprzywilejowanym. W tym momencie zrównały się szanse każdych styli i jeżeli spotkamy na swojej drodze dwa różne style i graczy mniej więcej równych ze sobą albo nawet lekko silniejszych, to zakładając sprzęt burzy, który jest dedykowany naszemu stylowi bohaterów, jesteśmy w stanie wygrać, ponieważ wykręcimy tutaj bardzo ładne liczby. Na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie o prawidłowym doborze swojego sprzętu burzy i zakładaniu zawsze dwóch sprzętów burzy z tego samego rodzaju, czyli S1, S2, ewentualnie G3. Jeżeli macie ubraną wcześniejszą wersję, czyli G1 albo G2, no to warto już pomyśleć o wymianie sprzętu burzy. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Cześć.